Dobra. To co, jesteśmy już na wizji? Tak? Tak? Tak, tak. Marcin, tak? Powiedziałem, że już. Przecież nie słyszę ciebie. Gdzie ty jesteś w ogóle? Słuchajcie, i teraz w końcu prawdziwe pytania i odpowiedzi. Pierwsze pytanie od Kajo Ranusa. Kajoranus. Tak, no wszyscy ci ludzie już byli, no po prostu, no co ja zrobię, że ci sami ludzie piszą pytania ciągle, no. Czekaj, bo to się nagrywa. No to się wytnę. Kajo Ranus zapytał, czy są gdzieś dostępne, albo czy będą taby do intra ataku maszyn. I Kasia się pyta, czy to jest żart, czy to jak taby do satanizmusa. To jeszcze gorzej. Bo czekaj, jakie jest intro ataku maszyn? Ja nawet nie wiem, tam są jakieś przypadkowe dźwięki. Znaczy nie przypadkowe, to są nieprzypadkowe dźwięki, ale ciężko je gdzieś, to chyba żart jest. Ciężko to w tabach umieścić, bo jak umieścić dzwonek telefonu w tabach? A może chodziło o inny utwór? Albo może chodziło o inny utwór, ale... Dobra. W każdym razie, już abstrahując, polimatyzując, czy tam technikując od tego tematu, to po raz kolejny teraz pewnie powiem to, ale tak, zrobimy tabulatury do utworów, może nie do ataku maszyn, do intra, bo faktycznie ciężko mi by było rozpisać w Guitar Pro dzwonek do telefonu, czy alarm, syrenę alarmową związaną z atakiem lotniczym. Ale jeżeli chodzi o gitarowe rzeczy, to tak, rozpiszemy tabulatury, a właściwie to mamy jeszcze lepszy pomysł, bo może ktoś z Was tym się zajmuje, ma takie hobby, że i czas ma na to, że siedzi w domu i pisze tabulatury i może już parę tabulatur do utworów persiwalowych zrobił, prawda? Więc odezwijcie się, napiszcie do nas, bo na pewno chcemy skompilować taki... Jak to nazwać? Śpiewnik. Śpiewnik młodego persywalianina. I jeżeli po sprawdzeniu okaże się, że Wasze tabulatury są dobre, to umieścimy je tam i napiszemy, że jesteście ich autorami i może to będzie jakiś, nie wiem co, coś ciekawego w Waszym życiu. Albo w naszym. Także kolejne pytanie, to Kasia. To ja przeczytam. Jacenty. Na bazie historii dzikich pól można by nawet nakręcić film średniometrażowy. Byłem na koncercie... Dobra, ogólnie coraz dłuższe są te pytania ogólnie, a chodzi mu o to, że sala koncertowa w Szczecinie... Co, mam przeczytać? Tak. No to ciekawe... Sala była za mała w Szczecinie. No i cierpiała na tym akustyka, no. Akustyka zawsze cierpi. I teraz ty odpowiesz na to pytanie znowu, czy ja mam odpowiedzieć? No dobra, mogę powiedzieć, bo tak przede wszystkim odpowiem na to pytanie pytaniem, dlaczego średniometrażowy? A właśnie. No, dlaczego? Halo. Hello. Przecież to można normalnie cały film 3-godzinny zrobić. Ja bym bardzo chętnie, jeżeli ktoś się kiedykolwiek zgłosi, to nawet możemy mu udostępnić scenariusz. A co? Ja mam hobby takie, że po godzinach piszę scenariusze. Znaczy mam zamiar. A jeżeli chodzi o koncert w Szczecinie, to tak, była za mała, bo wiecie, bo tam była taka sytuacja, że mieliśmy w innej sali, w której był akurat remont i ta sala, w której był remont, czyli chodzi tak naprawdę, nie wiem czy mogę powiedzieć, no mogę powiedzieć chyba, nie? Chodzi o Dom Kultury Słowianin, w którym mieliśmy pierwotnie zagrać i który miał remont i miał taką zastępczą salę właśnie w klubie Delta i ona była faktycznie za mała. Scena była mała, wszystko tam było małe. Podwozie też było złe. Pewnie dlatego też ucierpiała akustyka, za co bardzo przepraszam. No to nie było w żaden sposób nasza wina. My się też dowiedzieliśmy w ogóle z prasy tuż przed koncertem o tym, bo jakbyśmy wiedzieli wcześniej, to może byśmy klub zmienili albo coś innego wymyślili, a tak to już nie było kiedy, bo za późno się dowiedzieliśmy. Przepraszamy za to bardzo serdecznie i następnym razem w Szczecinie postaram się znaleźć salę, która będzie taka... Że akustyka nie ucierpi. Tak, ale tutaj jest ważne, że my jakby zawsze staramy się w każdym mieście znaleźć najlepszą salę, ale też taką, na którą nas stać, bo nie możemy dopłacać do koncertów, dlatego im więcej was będzie przychodzić, tym lepsze sale będziemy mogli wynajmować. A im szybciej kupicie też bilety w przedsprzedaży, bo jak kupujcie bilety wcześniej, to my wiemy ileś ludzi możemy spodziewać i wtedy możemy dopasować jakby salę też do ilości ludzi, tak, no bo tak. ciężko nam na przykład teraz zabukować Tauron Arenę,
a przyjdzie na przykład 20 osób. To będzie bez sensu trochę, bo się nie wypłacimy do końca życia. Ale jakbyście kupili wcześniej bilety i wykupilibyście w ilości 13 000, no to wtedy przychodzimy do Tauron Areny i mówimy, słuchaj, Tauron Arena, proszę, tu masz pieniądze i bierzemy cię na ten i na ten czas. No i to było tak spoko. To jest nasz docelowy ten. Umawiamy się, tak, dobra? Tak, my wypuszczamy info o koncertach dużo wcześniej. Na przykład zaraz wypuścimy info o koncertach na wiosnę, a wy kupujecie bilety, my wiemy ile się sprzedało, kupujemy odpowiednią salę i wszyscy są zadowoleni. I akustyka nie cierpi. Następne pytanie. No i to jest właśnie długie pytanie i teraz proszę bardzo, czytaj. To już był. Proszę. Lolo Rinek. Jaki był zamysł za zmianami w utworze Pani Pana? To tak napisane jest, to nie ja, że... No literalnie. Piosenka straciła pazur w paru momentach. Ciekawi mnie, czy zmiany wynikają z tego, że podoba wam się utwór w tej wersji bardziej, czy zwyczajnie chcieliście cokolwiek zmienić, jako że to wersja bezasiowa. Szkoda, że nie miałem czasu poczekać na was we Wrocławiu po koncercie, to już chyba prywatne takie, ale przeczytam. Bo Kasia nie wierzy, że przeczytam. Długo nie wychodziliście. Chciałem się pochwalić i przywitać jako ten, co wymyślił nazwę trasy. Pozdrawiam, było super. Bardzo dziękujemy Ci za nazwę jeszcze raz. Bardzo fajna nazwa i jak widać się świetnie przyjęła. Długo nie wychodziliśmy, bo musieliśmy się odplątać z tych wszystkich kabelków i czekaj, we Wrocławiu to gdzie my graliśmy? Stary Klasztor. W Starym Klasztorze. No to zawsze trochę zajmuje, zanim się ogarniemy, w ogóle dojdziemy. Człowiek jest w amoku, w szoku. Tak, zanim w ogóle zorientujemy się, co... Ale zawsze wychodzimy, tylko czasami trzeba poczekać. To była odpowiedź na drugą część pytania, mniej ważną pewnie. A jeżeli chodzi o to ja w ogóle mam problem taki, że o co chodzi, że w stosunku do czego ta wersja ma być inna? Znaczy podejrzewam, że chodzi o wersję nagraniową z płyty, tak? Ale... Tylko z której, bo właśnie mamy dwie wersje. No mamy dwie wersje, ale prawda jest taka, że... Czy tobie chodzi o wersję pierwszą z płyty Reakcja Pogańska, czy wersję drugą z płyty Strzyga? I ja tu już tłumaczę, że na płycie Reakcja Pogańska my żeśmy to nagrali z automatem perkusyjnym. Więc żeby odtworzyć to w takiej samej wersji, to musielibyśmy to grać z automatem. No to wyobraźcie sobie, że jest jakaś dynamika, świetnie idzie koncert, wszystko jest super. Marcin Ścierański dwoi się i troi za bębnami i nagle my mówimy spoko, teraz wypadł ze sceny, naciskamy guzik i leci coś, co po prostu nie brzmi dobrze. Przy tym, jak potrafi zagrać Marcin. Nie? No to właśnie podejrzewam, że nie chodzi o to, ale właśnie nie do końca wiemy, o co chodzi, dlatego że tak naprawdę nie wprowadzaliśmy żadnych zmian w tym utworze. Ona jakby struktura, wszystko tam jest tak samo, wszystkie części nawet wokalnie się zgadzają. Muszę wam powiedzieć, że wokalnie w Pani Pana też Kasia śpiewa, bo Kasia zawsze, jak nagrywaliśmy wszystkie płyty Percivala Schuttenbacha, wszystkie, to Kasia zawsze stanowiła taką bazę dla głosu Asi. Asia dośpiewywała pewne rzeczy, ale często śpiewała do głosu, który już Kasia wcześniej nagrała i który został. I pewne partie w ogóle są tylko Kasi w Pani Pana, a pewne są i Kasi i Asi, więc w zasadzie niewiele się tu zmienia, jeżeli chodzi o wokal. Ale jest pewna zmiana na koncercie. Nie wiem, czy to o to Ci chodzi, ale chyba też nie bardzo, bo zmieniliśmy jedną rzecz. W jednym momencie improwizujemy i zawsze tak robiliśmy na wszystkich koncertach, na wcześniejszych dużo też. To jest ten moment, kiedy ja gram tappingiem, tak jest takie wyciszenie w utworze i akurat na trasie druga tura pomyśleliśmy, że, czy ja to w sumie narzuciłem spontanicznie, że w tym właśnie momencie będę przedstawiał zespół. I tego faktycznie w nagraniu nie ma, no bo bez sensu, żeby na płycie przedstawiał zespół. Tam normalnie utwór leci dalej, a my w tym momencie przedstawiamy zespół i to jest coś bardzo koncertowego. Nie sądzę, żeby to było, dzięki temu utwór tracił pazur, bo właściwie w tym momencie i tak jest pewne wyciszenie, a z drugiej strony jest to coś, czego na płycie nie macie, więc jak chcecie posłuchać sobie utworu z płyty, to odpalacie płytę, ale jeżeli chcecie doświadczyć czegoś niespotykanego, czegoś wyjątkowego, co zdarza się tylko i wyłącznie na koncercie, to wtedy idziecie na koncert i słuchacie właśnie części improwizowanej, takiej jak ta, w której gramy troszeczkę inaczej, ale przede wszystkim tam ja zawsze przedstawiam zespół i na każdym koncercie robiłem to inaczej, wplatając w nasze pseudonimy jakieś elementy nierzadko związane z lokalnym miejscem, w którym gramy.
Są już takie rzeczy, które są tylko na koncercie i to jest ten nasz taki bonus od nas dla was, odwrotnie, od nas dla was. Nie, dobrze będzie. Odwrotnie, od nas dla was. Więc nie ma to nic związanego z pazurem, czyli podsumowując, wersja jest dokładnie ta sama i mało tego, ta wersja pomiędzy strzygą i reakcją też się nie różni, jak sobie włączycie i posłuchacie, to budowa utworu jest identyczna, tylko zmienia się brzmienie, ponieważ na strzydze jest żywa perkusja, którą gra Mamoń i żywy bas i w ogóle te elementy, żywe. A na reakcji pogańskiej większość jest nieżywa. Żywe są tylko nasze, mój i Kasi instrumenty i tyle. Ale no nie możemy tej wersji grać na koncercie. Chyba że naprawdę bardzo będziecie chcieli, zrobimy taki plebiscyt i wtedy będzie reszta kapeli miała wolne i sobie wyjdzie, a my odpalimy, kiedyś się odpalało minidyska, a teraz odpalimy, co odpalimy? Pewnie z telefonu. Odpalimy telefon i po prostu zagramy do podkładu. Nie, to nie ma sensu. No w każdym razie utwory koncertowe jakby zawsze troszeczkę się różnią, ale to nie chodzi właśnie o budowę, tylko o samo brzmienie, może czasami też na przykład jeżeli, tak jak na Dzikich Polach, wszystkie wokale nagrałam w studio ja, ale na koncercie podzieliłam się tymi wokalami z Ewą, dlatego że jakby ze względów technicznych też różne rzeczy nie były dla mnie do wykonania na żywo, ze względu na to, że ja jednocześnie gram. I w studio mogę sobie to podzielić, na żywo to no, nie zawsze jestem w stanie to połączyć, więc to też jedną rzecz wyjaśnić. Są kapele, które za punkt honoru sobie stawiają, że na koncercie musi być tak jak na płycie, tak? Tak. Są kapele bluesowe. Albo inne rockowe. Ale my jesteśmy zespołem z tej drugiej grupy, gdzie my z założenia, świadomie całkiem, z premedytacją, co innego robimy w studiu, a co innego na żywo, bo my nie jesteśmy zespołem, który na przykład, tak jak niektóre, usiądzie i powie, nie, my tylko na żywo to jest kontakt z publiką, a w studiu to się męczymy i w ogóle i to jest tak strasznie, że nie wiem, że nie, my uwielbiamy pracę studyjną bardzo i uwielbiamy też koncerty i są dwie różne rzeczy. Kompletnie różne i traktujemy też różnie. Traktujemy z szacunkiem pracę studio i traktujemy z szacunkiem koncerty. I co to znaczy? To znaczy, że na przykład na koncertach te wykonania koncertowe są tylko i wyłącznie koncertowe. One są przygotowane specjalnie dla was na tą chwilę, one wyglądają tak tylko na koncercie. A jeżeli chodzi o studio, wykorzystujemy mnóstwo różnych rzeczy, których na koncercie nawet nie ma sensu wykorzystać, po to, żeby też to wykonanie studyjne było jak najlepsze dla was. I trzeba o tym pamiętać, idąc na nasz koncert, bo tak jak do Dzikich Pól na przykład, specjalnie się przygotowujemy do tych koncertów, tak jak Kasia mówiła, dzielimy pewne rzeczy wokala, dzielimy, żeby to było niepowtarzalne, wyjątkowe wykonanie. Czasami powstają zupełnie nowe rzeczy i na przykład co też zrobiliśmy właściwie, jeżeli nagralibyśmy koncert druga tura cały, czyli Dzikie Pola, pierwszą część, co właśnie zrobiliśmy, to się okaże, że jest ogromna różnica i nie można powiedzieć, która rzecz jest lepsza, która gorsza, bo one są po prostu totalnie inne. Ale będziemy mogli się z wami podzielić tym nagraniem, a to potem dojdziemy do tego w jakiś sposób. Ale dlatego warto i chodzić na koncerty, i słuchać płyt, i po prostu delektować się jednym i drugim, i nie przejmować się zmianami, bo one będą i po prostu będą. No. Wiecie, zmiana to życie. Nie zmienia się tylko coś, co jest już martwe. No i widzicie, tak nam się rozbudowała odpowiedź na to pytanie. Długie pytanie, długa odpowiedź. To następne, to teraz ja. Nie, bo ja czytałem to teraz ty. To teraz ja. B. Takie, wydaje mi się, że to chyba było pseudonim taki. Kurczę. Chyba, że to jest B, pytanie... B. Nie wiem, dobra, nieważne. Dobra, już nie... Jeszcze raz. B. Kurczę, naprawdę ciekawa historia dołączona do płyty. Słuchałam, a to jest dziewczyna. Słuchałam z wielkim zainteresowaniem. Tylko dlaczego zmieniliście swoje logo na takie zawijasy? Smutna minka. Stare logo PS było najlepsze. A co mówiłem o zmianach? Ale nie, dobra. Tak, czy ty chcesz odpowiedzieć? Nie, no odpowiadaj, tylko krótkie pytanie. Słuchajcie, bo to jest logo tylko i wyłącznie związane z płytą Dzikie Pola. Normalne logo jakby zostaje
Przy czym to też już jest trzecie logo w naszej historii, więc jak to Ale się trzecie akurat logo do niego... PS? Tak, no już to jest trzecie. No zmienia się też. O, i teraz jak chcecie, to sobie wygooglajcie, jakie były dwa pierwsze. Czyli to z zawijasami jest czwarte, ale ono jest tylko związane z płytą Dzikie Pola. I dlaczego? Jak tworzyliśmy Dzikie Pola, to oprócz tego, że napisaliśmy historię, pisząc teksty i tak dalej, to zrobiliśmy sobie też na samym początku taką bazę rzeczy, utworów, sztuki, która by nas inspirowała, która byłaby dla nas taką referencją, czyli coś, co by nas zakotwiczało w jakimś konkretnym klimacie, żeby łatwiej nam było zrobić coś spójnego. Wiemy, że ta spójność, która wynika z Dzikich Pól, ale też z innych naszych płyt, której się cały czas też uczymy, bardzo Wam się podoba i chcieliśmy to zrobić jeszcze lepiej, dlatego stworzyliśmy sobie taką bazę artystów, którzy nas inspirują, czy dzieł, które nas inspirują. Już mówiliśmy o Franciszku Liście, Franciszek z Liścia, a inną taką inspiracją były dla nas filmy Tima Burtona i muzyka Danny'ego Elfmana do tychże filmów, a zwłaszcza dwa. Czyli to jest Gnijąca Panna Młoda, ale jeszcze bardziej The Nightmare Before Christmas. Czyli to był taki, Miasteczko Halloween to jest po polsku Miasteczko Halloween. Ten film był takim bardzo dla nas, od strony wizualnej głównie i takiej ogólnie klimatycznej, był dla nas taką bazą. I chcieliśmy w ten sposób jakby złożyć hołd, taką informację zawrzeć, taki, jak to się nazywa? Taki ukłon w stronę tych twórców, zakręcając charakterystycznie logi roga, ponieważ te kwadratowe spirale charakterystyczne, zwłaszcza w tym filmie Miasteczko Halloween, są takie bardzo fajne i bardzo, bardzo je lubimy. I to jest taki nasz taki message, że podoba nam się. Ale jest też parę innych odwołań akurat do tej produkcji w filmie. I tu była ta zagadka, tak? Ale nie, to później, jak będziemy mówić o konkursach. Tak, to z tym jest związany też konkurs. Dokładnie o którym za chwilę powiemy. No. Kolejne pytanie. To ja. I znowu długie. A nie, bo ono jest polsko-angielskie, więc... Czyli to ty przeczytaj. Ha, ha, ha. Dlaczego? Nie wiem. Ja czytałam przed chwilą. Nie, bo ja to tłumaczenie z Google'a to nie będę czytał. No właśnie po tak, polsku. trzeba przeczytać. Dobra, to ja przetłumaczę, ja powiem pytanie, jak zostało przetłumaczone przez translator znany wszystkim z wujka Google. Czyli miło mieć kolejne pytania. A kto? I odpowiedzi. Aha, Andreas Tassara. Nie wiem, jak to się wymawia. Andres. Ja też nie wiem, bo już to, że nie wiem, to już mówiłam ileś tam odcinków temu też. Ale to też on? No. W każdym razie bardzo fajnie to brzmi przetłumaczone, to już czytam. Miło mieć kolejne pytania i odpowiedzi. Czyli jakby jest perpetuum mobile sam... Nie no, żartuję oczywiście. Uwielbiam rysunki do każdej piosenki, a na pewno kupię kopię. O, widzicie, to możemy sprzedawać kopie. To zainspirowałeś nas właśnie. Szybkie pytanie, bo to konceptualny album, a dla Sława 3 jest i będzie prawie cały album z filmami i tego nie rozumiem. No, chodzi o to, że mamy wideo prawie do każdej piosenki. A, czy Dzikie Pola będą miały ten sam los? No to właśnie będą miały ten sam los. To znaczy troszeczkę inaczej, ale tak jak już mówiłem, zarejestrowaliśmy cały koncert Dzikie Pola, więc troszeczkę ten los będą miały podobny. Bo to będzie niesamowite. Mając większość historii w wideoklipach, by wzbogacić dzikie historie. Po prostu losowy pomysł. No faktycznie ten pomysł jest losowy. Czyli odpowiedziałem już na to pytanie. Czyli dzikie historie podzielą los Sławy 3 i będą miały klipy, ale w troszkę inny sposób niż Sława 3, no bo nie będziemy dokładnie powielać. Poza tym nie pozwoliliby nam w tej sali hałasować aż tak bardzo. Ale już nagraliśmy, to już będzie i zaraz zapowiemy co, gdzie, jak i dlaczego. Tak.
Dobra, i szybko ostatnie pytanie. Krzysztof Daszyński, wreszcie Q&A. Pozdrawiam. PS. Czy będzie kiedyś szansa na festiwal historyczny w Łodzi? Co? Ale w Łodzi... W Łodzi. W Łodzi już graliśmy. Kiedyś graliśmy często w Łodzi, na Wolinie. Bo takie koncerty wypływaliśmy i graliśmy, ale podejrzewam, że nie o tą Łódź chodzi. Ale w tej Łodzi też zagramy i właśnie co? I to teraz jest najlepszy moment. Żeby powiedzieć o trasie. O trasie, tak, właśnie. Czy zagramy w Łodzi? Czyli zupełnie oficjalnie teraz, pierwszy raz. Mówimy, że nie wiemy, czy zagramy w Łodzi. Nie no, w Łodzi najprawdopodobniej zagramy, ale w ogóle to nie powiemy wam, gdzie zagramy. To jest właśnie, bo my zawsze staramy się zrobić coś nowego po raz pierwszy albo coś zepsuć tak, jak jeszcze nikt nie zepsuł. I na przykład teraz, niniejszym, ogłaszamy trasę koncertową, sławny tour i teraz ja nie byłem pewien numeru, ale już numer został, bo nie wiem, czy to jest trzeci. Nie, bo to jest Sława 3. To jest trasa ale promująca trasa Sławę 3. ale właśnie teraz na bieżąco na wizji wymyślamy nazwę. Sławny tour. Sławny tour. Który to jest sławny tour? No to weźmy jakieś, nie wiem, 50. To na pewno nie było jeszcze. Nie no, musi być po kolei. Trzeci, prawdopodobnie trzeci albo czwarty. I tak będzie się nazywało. Sławny tour, Sławny prawdopodobnie tour trzeci albo czwarty. Będzie, dobra. Ogłaszamy go, ale nie powiemy wam, gdzie zagramy. Taka niespodzianka. Jeszcze. Ponieważ to, gdzie zagramy, to się okaże na Facebooku. Będą się pojawiały po kolei posty, w których będziemy zdradzać miasta, a wy będziecie odgadywać, losować. Będą bilety do wygrania, wiecie. Taki event. Taki event, żeby reklama była, bo wiadomo, że reklama dźwignią handlu. A jeszcze, żeby bardziej zareklamować i też jakiś prezent wam dać na święta, to zrobimy taką specjalną pulę biletów, króciutką seryjkę, którą będzie można w ten weekend najbliższy najprawdopodobniej zakupić u nas w sklepie percival.pl/sklep i to będą takie bilety specjalnie na prezenty, żebyście mogli kupić i dać komuś w prezencie, bo wiecie, teraz jest moda, żeby prezenty były niematerialne, tylko coś, co jest do wykorzystania, do przeżycia i można właśnie przeżyć taki koncert, sławny tour 3 albo 4. I to jest bardzo fajny pomysł na prezent, tak szczerze mówiąc. Sami sobie kupimy też, nie? No. Trasa jest na wiosnę. Trasa jest na wiosnę, zaczynamy lipiec, październik. 1 marca, zdaje się. Tak, no około początku marca, no jakoś tak na początku marca zaczniemy, a skończymy tak jakoś przed świętami Jarę Gody po rodzimemu naszemu, albo Wielkanoc też niektórzy nazywają. Dobra, ale wracając do biletów, bo musimy powiedzieć wam też jeszcze o tym bilecie w preorderze. Ci, którzy zamówili preorder, dostali w środku preorder Dzikie Pola. Tak, preorder Dzikie Pola. Dostali w środku takie dzikie historie. Całą masę różnych fajnych rzeczy, gadżetów i między innymi taki bilecik. I teraz Mikołaj powie, po co on w ogóle jest i do czego. Ten bilet to jest bilet na nasz koncert. I ten bilet będzie do wykorzystania na 2 trasach. I możecie sobie wybrać, bo to będzie na pewno jesienna trasa Percivala Schuttenbacha, którą jeszcze ogłosimy. I pójdziemy dalej. W ogóle nie powiemy, gdzie zagramy. Trzeba będzie sobie odgadnąć, ale to później. Ale ponieważ pomyśleliśmy, że tak może być wam tęskno długo czekać aż do jesieni, więc będzie szansa wykorzystać go też, ale to nie, że na oba, tylko albo tu, na trasie wiosennej, właśnie na trasie Percivala historycznego, czy tam Percivala akustycznego, czy jak to ktoś nazwał, etnicznego, tego Percivala bez prądu. I będziecie mogli przyjść właśnie też na ten koncert i tam wykorzystać ten bilet. I już. A szczegóły, w jaki sposób to zrobić, to jeszcze będziemy na naszej stronie. Będą. Tam, tak? Gdzie też miały się pojawić wcześniej i się dopytujecie i wszyscy wam odpowiadamy i nie mamy czasu napisać na tej stronie. Jesteście niecierpliwi bardzo. Dobra, ostatnia sprawa, jeśli chodzi o takie rzeczy ogłoszeniowe, zanim przejdziemy do konkursów, to Sylwester. Czyli Percival z Sylwestrą. W tym roku robimy go we Wrocławiu, w naszym ulubionym studio bez Sound Unique.
I co? No i zapraszamy bardzo gorąco. Bilety jeszcze z tego co wiem są, ale nie wiem jak długo będą, bo jest limitowana ilość. Jest limitowana dlatego, że tam jest mało miejsca. No nie pomieścimy was wszystkich w dużej ilości. A czemu tam? Bo to jest takie wyjątkowe dla nas miejsce i spędziliśmy cały ten rok, który mija, tam głównie. Znaczy mieszkaliśmy w domu i w studiu. Tak. Unique, bez sand. Więc pomyśleliśmy sobie, że naturalną koleją rzeczy byłoby spotkanie się z wami właśnie tam, żebyście mogli zobaczyć, jak wygląda to miejsce, gdzie powstały Dzikie Pola, gdzie powstała Sława 3 i gdzie powstała Sława 2 i gdzie powstały Mniejsze Zło. Prawie wszystko tam powstało. Gdzie zostały nagrane wszystkie utwory do Nie kręć właśnie. tego. I nie tylko utwory, bo też wizja została też dograna w większości właśnie tam. I gdzie został nagrany teledysk do Rytuału i teledysk do Wieczerzy. I Dzikie Pola Live. I teledysk do Żmi i Dziewczyna. I w ogóle mógłbym wymieniać. Cała historia I to chcemy wam pokazać jest. od środka, jak tam wygląda. Tam będziemy się bawić. Oczywiście kulturalnie, bo to jest studio. Ale jednak bawić też. Będziemy tam, wam przygotujemy szereg niespodzianek. No na pewno będzie tradycyjnie koncert. Koncert to już wiadomo musi być. Odbędzie się właśnie tam. Będą różne gry, zabawy, będziemy mieli dla was prezenty. No, będzie całkiem fajnie i sympatycznie. Nie będzie tylko noclegu, tak jak w poprzednich Sylwestrach, bo rozumiecie, to jest studio i nie bardzo jest tam gdzie. Ale poza tym będzie równie wspaniale. Także zapraszamy bardzo, bardzo nawet serdecznie wspaniale. do zabawy z nami. Słuchajcie, właśnie w ostatniej chwili dostaliśmy informację z wozu, że zapomnieliśmy o bardzo ważnej rzeczy, bo jakiś czas temu, tuż przed premierą, właściwie całkiem niedawno, tuż przed premierą Dzikich Pól, zrobiliśmy takie spotkanie, na którym wręczyliśmy preordery osobom pierwszym, które kupiły. I te osoby zrobiły unpacking i chcieliśmy wam tutaj pokazać teraz ten unpacking, żebyście widzieli dokładnie, co było w preorderze ci, co nie kupili. Albo się za długo zastanawiali, albo im zabrakło, albo skończył się czas. To żebyście wiedzieli, co tam było. I taran, proszę. Tu cięcie i tu Marcin wkleja. A teraz ja mówię dalej. A Kasia się wtrącać, może się wtrącać. Ale zapomniałam, kurczę, bo ja cały czas... się wtrącać. Dobra, przepraszam, już się poprawię, no. W każdym Uwaga. razie... A o czym ja mówiłem? Wiecie, no. Aha, i bardzo wiele z was tych właśnie, co zapomniało, albo przeoczyło, albo czekało zbyt długo, martwi się, że już nie ma tych preorderów i dostajemy bardzo wiele zapytań o to. I postanowiliśmy doprodukować jeszcze troszeczkę. To skomplikowana sytuacja, bo to było naprawdę bardzo jednorazowo wykonane i nie jest łatwo dorobić te preordery, ale jednak udało się odpowiednie czynniki namówić i dorabiamy te preordery i one będą, ale będą też przez chwilę tylko dostępne i będzie ich też ograniczona ilość, bo nie możemy ich dużo zrobić, rozumiecie? Więc jeżeli ktoś bardzo żałuje, że jeszcze preorderu nie ma, że się nie załapał, to w ten weekend będzie możliwość w naszym sklepie jeszcze zakupić, a jak wyglądał preorder, to właśnie na załączonym obrazku. Rozstrzygnięcie konkursu. Oto lista osób, które wygrały. Tu gdzieś. To ten konkurs z wydarzeń. Te osoby dostają płytę Dzikie Pola, tak? Tak. Dobra. I nowy konkurs. Nowy konkurs. Pytanie brzmi tak. W jaki sposób w jaki sposób taniec trupów, który już nawiązuje do Franciszka Lista, nawiązuje do filmiku Miasteczko Halloween, czyli The Nightmare Before Christmas, jest powiązany ten utwór jedno z drugim. Kto pierwszy odgadnie i napisze w komentarzu pod tym filmikiem, ten zdobędzie co? Może podwójną wejściówkę na Sylwestra z Percivalem. Tak. Percivalem. Tak. I jeszcze co? I co w następnym Q&A? W następnym Q&A w końcu zrobimy prawdziwe Q&A, czyli te wszystkie pytania, co napisaliście pod poprzednim Q&A, my je już mamy rozpisane i w następnym na wszystkie odpowiemy. Wszystkie. Także to by było na tyle na dzisiaj. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia następnym razem. Na razie.
Mamy wszystko? Udało się? To musisz nam tak zawsze robić, to będziemy Q&A w 15 minut. No wiem, ale to była taka panika, że... Dźwięk się nagrał? Tak.